Nie wiem jak tam dojedziemy, nie wiem czy w ogóle dojedziemy. Jeżeli utkniemy, to w górach, po środku pustyni. Aż tu nagle widzimy dwie trąby powietrzne na polu. Rosario jest drugim najbardziej zaludnionym miastem w Argentynie po Buenos Aires. 145 zł pełny bak paliwa, za który w Polsce płacę prawie 600 zł. Kuleczek, czy ty jesteś maruda? Tak. Ja wysiadam z samochodu i widzę to. Jesteśmy w miejscowości Rosario w Argentynie. Jest to bardzo taka ładna miejscowość, zadbana jak na Argentynę. Jak jedziemy teraz w stronę Chile, no to jest ona po prostu po drodze, więc idziemy teraz tak na szybko z Julkiem się przejść, zobaczyć takie dwie najważniejsze atrakcje, które są od razu tutaj obok. Rosario jest drugim najbardziej zaludnionym miastem w Argentynie po Buenos Aires. No i te budynki wszystkie historyczne, no to jest już architektura współczesna, można powiedzieć. I mimo że w Rosario odbyła się kiedyś wojna domowa, tam niedługo po założeniu, tam w 1800 którymś roku, założone zostało to miasto w 1719 chyba. Natomiast tak naprawdę to, co widzimy za nami, to jest pamiątka tego, że w 1969 roku tutaj była jakaś rewolucja, powstanie, coś tego typu, przeciwko dyktaturze i hiperinflacji. No i oni ich tu bardzo zdusili i no sporo ludzi nagle zniknęło w niewyjaśnionych okolicznościach, przez to tutaj właśnie chyba jest tak bardzo wykrzykiwana ta wolność, no i uczczone to zostało i słusznie. I oczywiście kto musi być? Leo. To się bardzo fajnie w nocy świeci na niebiesko. Może dlatego te dzieci mają też niebieskie stroje. Galeria de Honor de las Banderas de América. Kuleczek, czy ty jesteś maruda? Tak. Tu są tablice upamiętniające różnych generałów. Chciałem wam pokazać, gdzie dzisiaj spaliśmy. Piękne miejsce w miejscowości Rosario. Tu Los Camperos i teraz proszę. Dla wszystkich, którzy chcą mnie hejtować za cokolwiek, to od razu mówię, tak, jem na street foodzie. Tak, jem za $2. I tak oglądam chłopaków, jak grają butelką w piłkę. Słuchajcie, za $2,5 to masz taką bułę z mięchem elegancką na lunchyk, czy tam śniadanko. Na lunchyk bardziej, no to wzór z jajkiem. No nie ma się do czego przypierdzielić, co? Dobra. No i co? 25 000 zapłaciłem za pełniutki bak paliwa, prawie 80 litrów. Teraz już wam mówię, ile to jest. 145 zł pełny bak paliwa, za który w Polsce płacę prawie 600 zł. 500 coś. Szok i niedowierzanie. Pod tym względem w Argentynie rewelka. Jedziemy, aż tu nagle widzimy dwie trąby powietrzne na polu. No i tak, że otwarta przestrzeń to mega dobrze było to widać. Ciekawe, nie? Klaudia, pokaż jak się leje wodę. Tutaj mam taki dędzelek. Ciskasz? Ciskaj. Bajer. W Legnickim Polu, tam gdzie mieszkają moi rodzice.
i skąd ja się wywodzę, też takie były rzeczy. Jesteśmy w takiej lokalnej knajpie, gdzie jest ewidentnie bardzo dobre jedzenie, gdyż widać, że po prostu są tu kuchary, które gotują. Mnóstwo tirowców tu się zatrzymuje, bo widzicie, ile tu jest osób, praktycznie wszystkie stoliki zajęte, dlatego już wiadomo, że będzie tutaj dobrze i raczej tanio. Zaczniemy od przystawki, że tak powiem, czyli Klaudii marzenie zupa. Ja mam wołowinę z sałatką, dlatego że już trochę za ciężko jest mi. Nie mogę jeść ciągle smażonego i węglowodanów tylko. Jakie? Daj spróbować. No to zjedz ty to? Nie, no nie ma się czym zakrywać z drugiej strony, no zupa jak zupa. Karny to wołowina. No dobre, ale myślałem, że będzie takie bardziej rozpadające się w ustach, a to jest takie bardziej klejące, ale fajne. A to jakie? Empanada? O, to jest pyszna. Nie no, fajne jedzenie, takie domowe. Jedzcie na ulicy. Jeżdżą tutaj takie zapakowane na maksa tiry. Pełne tych takich białych kotków. Jest też tego bardzo dużo przy drodze. Co za tym idzie, wydaje mi się, że tutaj po prostu musi być gdzieś jakaś plantacja, nie wiem, jakiejś bawełny czy czegoś takiego. Zbierają i wożą. Przykleiło mi się to do buta wcześniej, tylko że ja się na tym nie znam, więc nie wiem, co to jest do końca. Wydaje mi się, że bawełna, tak sądząc po filmach, które kiedyś tam oglądałem na temat plantacji bawełny i niewolnictwa, tak mi się wydaje. Ale nigdy nie widziałem, żeby to zbierano i wożono, więc jest to dla mnie bardzo ciekawe. Znaleźliśmy na Google takie coś, taką budę i to ma ocenę 4,6, całkiem sporo opinii. I tutaj są 4 stoliki na dworze, buda z małą kuchnią i to jest przy drodze i tu będziemy jeść. Można? Można. Słuchajcie, pierwszy raz nam dali takie czekadełko. To jest taka fasola z różnymi rzeczami. To jest marynowane w jakimś takim... Oleju i occie chyba takie. Tak, oleju i occie. Ale pyszne. To jest takie kurczaki, że... To jest po prostu pyszne. Nie. Gratuluję. Gracias. Wiecie co to jest? Wątróbka. O jak się cieszę. Ale pyszna. Siedzimy w maskach, słuchajcie, bo tak nam się tu nakurzyło, jak na chwilę otworzyliśmy okno, żeby coś nagrać, że ja się prawie udusiłem. Ja mam nadzieję, że jak te 1,5 godziny przejedziemy tędy, to że tam będzie ten kemping, bo ja się załamię. Jestem przerażony, bo droga wygląda cały czas tak, zobaczcie. Co jest najgorsze, ujechaliśmy 40 km, a mamy przed sobą jeszcze 47. Więc mi się chce płakać, bo podejrzewam, że jak pojadę wymienić olej, to wymienię zawieszenie za kilka tysięcy złotych. Nie wiem, jak tam dojedziemy. Nie wiem, czy w ogóle dojedziemy. Jeżeli utkniemy, to w górach, pośrodku pustyni. Nie będę wam ukrywał, ale jestem totalnie wkurwiony dzisiaj. Jest niedziela. A my wczoraj jechaliśmy tą drogą, którą wam pokazywałem, filmowałem przez 40 km w jedną stronę. Ponad 40 chyba. Po czym dojechaliśmy do takiego piasku, że nie dało się przez niego przejechać, byśmy się zakopali, więc musieliśmy się wrócić. Wróciliśmy się. Zawieszenie z przodu mamy najprawdopodobniej rozklekotane, bo jest dużo głośniejsze niż było. Mamy auto tak brudne, że nie wiem, czy w ogóle solary się ładują. Tutaj mamy tyle kurzu na przykład, prawda? Stanęliśmy na jakimś parkingu przy muzeum, które jest totalnie pod górę, więc spaliśmy tak. Julek spał na mnie, bo się sturlał. Wstał przeziębiony i ja wysiadam z samochodu. Właściwie siedzę sobie na siedzeniu i patrzę w lusterko. I widzę to. Mamy też do wymiany olej. Zepsuliśmy sobie wczoraj calutki dzień tą drogą. Zepsuliśmy sobie dzisiaj dzień, bo nie wiemy, co mamy robić i musimy tutaj stać. Nie mamy gdzie parkować tutaj, żeby było komfortowo. Więc jest tragicznie, w mojej opinii. A nic, poszliśmy na spacer. Jest niedziela. Tak pewnie nic nie wymyślimy. Jak wrócimy, najwyżej postawimy to auto na lewarku i będziemy spać drugą noc pod takim kątem. Bo co zrobimy? A jutro mamy dzień taki, że ja dziękuję.
A tak swoją drogą, ta ścieżka to jest droga krzyżowa. No i jest 6. stacja, czyli jesteśmy w połowie. A co to jest? Myślę, że prawidłowa nazwa na to coś to jest kuktas. Tutaj ktoś zadbał, żeby jakieś bezdomne psy i koty miały takie piękne budy z widokiem na miasto. Tak, a tu jest piękny widok. Wyżej będzie ładniej chyba, bo będzie dało się, wiecie, bez zarości zrobić filmik albo zdjęcie. Ale szumi, co? Bo powiedzmy, że doszliśmy. Mogłoby być jeszcze wyżej i tam pójdziemy, ale już jesteśmy na takiej jednej z większych atrakcji. To jest zarobiście! I jak jeszcze? Fajerwersko zarobiście. A co tu jadłeś? Owoce. Wielki kubek owoców. Elegancki? No elegancki chłopak jesteś. Myślę, że rwałbyś laseczki. Ale jak się ubrudziłeś na bluzie, o matko kochana. Wiem, to jest. Zobaczcie. Zobaczcie, co on już się nauczył. Jak się spodziewacie, kupić tego nie możemy, bo byśmy oszaleli. O ja cię! Patrzcie, jaka salta. Co to za mały piecu? O, co tam pieski? Dzień dobry. Buda z żarciem. Cóż może być lepszego od budy z żarciem? Nie będę jadł, nie mam ochoty, ale wypiję kawę i zjem coś słodkiego. Można tutaj wejść na nogach, tak jak my to zrobiliśmy, albo wjechać taką kolejką. Nie wiem, ile to kosztuje niestety. Klaudia postanowiło opierdzielić parówę. Zamawiał też to. Pyszna parówka. Korzystając z chwili wolnego tutaj znalazłem jakąś wulkanizację z dobrymi opiniami dość niedaleko. No, chyba 2 km od miejsca, gdzie stoimy. No i jakiś serwis. No, serwis tutaj jest Forda autoryzowany, plus jest taki dość dobry serwis po prostu samochodów. Z któregoś skorzystam, zobaczę z którego. Muszą mi wymienić olej z filtrem, no i muszą mi stroić to przednie zawieszenie, bo mam złe przeczucia. Jakoś doszliśmy z powrotem po tych schodach, ale nogi jak nietrenowane szału nie ma. A opona jakoś się sama nie napompowała. I parking dalej jakiś taki bardzo pochyły. Fatalna sytuacja. Wszystkie przewodniki mówią, że tego GMS-a trzeba zobaczyć, więc skoro już mamy rowery, a właściwie koło niego śpimy, to dlaczego nie? GMS widzicie, że patrzy na saltę i pilnuje. Taką ma tu rolę. No powiem wam, że ta katedra robi mega wow, mega wow. No tak porównywalne z Jasną Górą. Wow, ale Fordy, wow. No fantastyczne są te samochody. A ten zobacz jaka odnowiona fura. Yeah. Jedzie parada tych Fordów. I motury teraz. Ua. Jesteśmy w restauracji Cocina con Amor, czyli jedzenie z miłością. Pani nam miłościwie poleciła bardzo fajny talerz różnych przekąsek, ich specjalności dla 2-3 osób, czyli zjemy z Juleczkiem. Dostaniemy do tego Vino Torres. Vino Torres jest ze szczepów winogron białych, tylko tutaj dostępnych w Salcie i okolicy, tej części Argentyny. Mimo że jestem raczej niepijący, to wziąłem sobie również lampkę. Skorzystam. Pachnie jak ruski szampan. Ten za 5,50, tak ten. Smakuje o wiele lepiej. Przepraszam, że jestem w kurce, ale jest mi zimno, bo zmarzłem na rowerze. Ja cię kręcę, tu jest coś, słuchajcie, w dyni.
kukurydziane coś. Pyszne. Ale to jest pyszne, słuchajcie. Ale to jest pyszne. To są tamales. To jest zawinięte w kolbę kukurydzy. Kukurydziane, co tam jakaś jest Dobra, kukurydza z czekoladą. Podobno, ale nie wiem, czy tak tu jest, bo tak wyczytałam. To jest takie typowo andyjskie, Wilkowie, czy kto to tak robi. czekoladą? Że... No nie wiem, tak czytałam, ale... To jest z mięsem na pewno. No to może jest mięso, może w jakiejś innej formie, ale takie prawdziwe, to jakaś przecierana była czekolada Pyszne. zawijana chyba w to. Słuchajcie, to jest empanada, ale też jakieś chyba to jest z mięsem. A tu drugie było z serem. Wszystko, czego nie spróbuję, jest pyszne, więc nie ma co przedłużać. Wpadajcie, jak będziecie w Salcie, wpadajcie do Cocina con Amore, czyli gotowane z miłością. Bo jest naprawdę tutaj przepysznie. Co to jest foch na twarzy? A dlaczego jest ten foch? Bo co chcesz? Bo nie chcesz mi pozwolić iść na plac zabaw. Więc... No to pójdziemy. Ale nie pójdziemy, bo robisz sobie, bo sobie go nagrywasz tu. No tak, bo tu jest ładnie. Ej,